Kiedy jest potrzebna potwierdzona znajomość języka polskiego? Przynajmniej do dwóch rzeczy, to jest do otrzymania karty rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, czyli to jest taki trochę quasi stały pobyt, można powiedzieć. Drugi dokument to obywatelstwo. Takie obywatelstwo, które jest na zasadzie uznania, tak? Czyli nie nadania na przykład przez prezydenta Polski, ale uznania. Bo to obywatelstwo, które cudzoziemiec może się starać od prezydenta, tutaj akurat nie potrzeba znajomości, potwierdzenia znajomości języka polskiego. No i o co chodzi z tym potwierdzeniem znajomości języka polskiego? A więc cudzoziemiec, żeby starać się właśnie o te dwie sprawy, o których wspomniałem, czyli obywatelstwo i karta rezydenta długoterminowego, musi potwierdzić swoją znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1. I teraz może to zrobić najczęściej w dwojaki sposób. Albo udać się na egzamin z języka polskiego, taki państwowy egzamin z języka polskiego, albo może też skończyć polską szkołę. I teraz może zacznijmy od tej szkoły. No to może być na przykład szkoła średnia, ale to może być też szkoła policealna. To mogą być też na przykład studia podyplomowe. Ważne jest, żeby taka nauka trwała co najmniej rok czasu i była potwierdzona odpowiednim dyplomem, w którym będzie napisane, że nauka w tej szkole oczywiście była w języku polskim. Jeżeli taki dyplom będzie, no to będzie również jako podstawa do tego, żeby się nim legitymować. A jak wygląda sprawa z tym egzaminem? A więc egzamin jest przeprowadzany średnio 4 razy w roku. Taki egzamin polega na wypełnieniu części pisemnej i też części ustnej. Można sobie sprawdzić dokładne informacje na temat tego egzaminu na stronie certyfikatpolski.pl. Tam jest dosyć dużo informacji o warunkach, jakie należy spełnić, żeby się zapisać. Taki egzamin jest płatny i opłata za taki egzamin wynosi do 150 euro. To jest takie ograniczenie. Ona może wynosić mniej, ale wynosi do 150 euro. Praktycznie w większości miast takich dużych w Polsce są ośrodki, które egzaminują, także nie trzeba jechać do jednego miasta, na przykład przykładowo do Warszawy, żeby zdać taki egzamin. Miasta wojewódzkie z reguły mają takie ośrodki, w których można zdawać ten egzamin. Co jest ważne, zapisać się trzeba co najmniej 2 miesiące przed egzaminem, potem co najmniej miesiąc przed egzaminem nie można już zmienić, nie można nikogo dopisać ani zmieniać, tak, tych osób, które są na liście. Także są pewne warunki. Potem na wynik czeka się około miesiąca do 2 miesięcy. No i potem jeszcze certyfikat i to już nam wystarcza, żeby złożyć te dokumenty czy to obywatelstwo, czy to o właśnie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Niezwykle ważny dokument, który faktycznie potwierdza tą znajomość języka polskiego. Uważam, że jeżeli ktoś wiąże przyszłość swoją z Polską, no to warto o taki dokument zadbać, żeby on jednak był lub na przykład skończyć faktycznie polską szkołę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.